Dzień dobry. Jest 6 czerwiec. Na ten moment tylko tyle i aż tyle wybudziło się Kaleli. Ciężko to szło, bo nie były w takich warunkach cieplarnianych. Po prostu stały tu i ówdzie na zewnątrz. Były podlewane. No i stąd tak długi czas kiełkowania. Znajduje się tu kilkanaście odmian, z czego niektóre się powtarzają. I niestety w zeszłym roku i 2 lata temu bardzo mało ich kwitło. Za to mnożą się na potęgę. Dzisiaj zamierzam je przesadzić do większych donic, bo w tych jest im bardzo ciasno, bardzo. Już korzonki poprzerastały. Tu akurat niedużo. No, spójrzmy na tą. Kłatar, tak się nazywa. Na wierzchu cebulki. Trzeba je zasypać głębiej. Widać, że korzonki ostro tam pchają się do wyjścia. Różne. Captain Samba, Paco. Różne odmiany. Ale wiecie, co mi się podoba w kalelach? A to, że są bardzo zróżnicowane liście. No i kolor kwiatów. Piękne są, przepiękne. Róże, czerwienie, pomarańcze, żółcie. Połączenie barw, kształt liści. Tu mamy kontur bordowy. I w tym roku troszkę więcej informacji zasięgnęłam i nie będę katowała słońcem tych moich roślin, tylko pójdą w półcień i w doniczkach większych i nie w gruncie, tak jak też testowałam. Te kalele przesadzę do takich donic. Nieco większych, znacznie większych. Nie będzie tak ziemia przesychała bardzo. Porównując, co my tu mamy. W takiej maleńkiej, no to jak teraz taką dostanie, to będzie jej prawdopodobnie dobrze. I tak, albo będą stały w tym miejscu kalele. Tu jest słoneczko do południa. Albo, chodź Freciu, pokażemy drugie miejsce. Gdzieś może na tym stanowisku. To jest część melonowa, po której idę. Pomidory. I tu część arbuzowa. To jest tak pół na pół tego słoneczka i cienia. To jeszcze się zastanowię. Tu co prawda, gdybym postawiła, to gorzej z podlewaniem, bo trzeba wodę nosić. A tam blisko. Zobaczymy. No dobrze, to do dzieła. A tak udało mi się wyprowadzić róże na jednej łodydze. Udało się właśnie, udało. Ma dużo pąków, odmiana nieznana, kupiona kiedyś przed laty, ponad 20 lat temu na targowisku. Takim wiecie, gdzie to kury. Jeszcze bydełko było. O, to już ze 30 lat ma nawet ta różyczka. Nigdy nie była tak wysoka. Wegetowała swego czasu. No dobrze, to idę do roboty. Do przesadzania. Tak? Będziesz pomagać? Śpiochu? Pani Freciu? Ziemia jest już dorobiona. Suszony obornik kurzy oraz koński. No tak. Przymierzone. Ważne, żeby zasypać te cebulki. A zaczynałam przygodę swoją z kalelami od jednej sztuki, która kwitła na bardzo ciemny, fioletowy kolor. Bardzo ciemny. No i tak mówię, Boże Święty, przecież to są piękne rośliny.
Niech nie kojarzą się tylko z pogrzebem. Weszłam do internetu, popatrzyłam, jakie piękne są odmiany. Wtedy nie zwróciłam jeszcze uwagi na to, że mają różny kształt liści, różne wzory na liściach, odcienie. No, dopiero jak kupiłam ileś tam odmian, to w miarę rozwoju dopiero to było coś. A jest tu kalela, chyba Red Harm nazywa się, o bordowych łodygach. Tak, Red Harm Extra. Po prostu. Można na wyprzedażach za 4, 6 czy 6 zł kupić, bo w sezonie to są drogie cebulki. I tak ostrożnie, ostrożnie. No mam nadzieję, że zakwitną w tym roku. No to już byłby z 5. rok z nimi. Głównie niepowodzenia związane są z tą uprawą. No, mówię, rok lub 2 temu nie spodziewałam się takiej ilości namnożonych cebulek. Zamiast pójść w kwiat, to one szalone rozmnażały się. A teraz ta o właśnie tych łodygach bordowych. Człowiek uczy się na błędach. No, zawzięłam się na nie w tym sezonie. A ja stawiałam na słonecznym stanowisku. Coś niby czytałam, że nie powinno, ale wiecie, w biegu, w tym tempie życia, przy takiej ilości roślin, to się zapomina. Trzeba sobie przypominać pewne kwestie. No, oglądając, grzebiąc gdzieś tam w internecie, w jakichś publikacjach. No i dobra, działam dalej. W niektórych podpisy się pozmywały. O, a tu nie wiem, czy przypadkiem 2 odmian nie mam posadzonych w jednej doniczce. Zobaczymy. Jak będą kwitły, to będę pokazywała. No mam nadzieję, strasznie. Jeszcze co? Mszyca lubi bardzo. Kalele. I ja też miałam już w tym sezonie. Nie pryskałam, ale ona chyba znikła. Bo na pewno nie było pryskane tu. Może to zjadła co chciała i poszła. Tu właśnie w tej piękna ta bryła korzeniowa. A rozmawiałam właśnie dzisiaj z pewną panią na mieście i mówi, na temat kwiatów zgadało nam się i pani mówi, że posadziła ją do gruntu i nie przeżyła jej zimy. Ale pani nie wiedziała, że nie potrafi kalela przetrwać zimy. Podobno są jakieś odmiany, nieliczne, które to potrafią zrobić. Ale to nie wiadomo. W większości nie przetrwa zimy. Zima musiałaby być bardzo łagodna. No zupełnie inaczej wygląda. Tak, nie ma to jak większa doniczka. Gorzej, że nie wystarczy mi ziemi, którą dorobiłam i będę musiała już innego worka wziąć. Nawozy mam jeszcze, zaraz pokażę co używałam, podlejemy. Tu jest koński nawóz, więc część dodaję do ziemi warzywnej. I do tego taki kurzy nawóz suszony. Taki pył. Pyli się bardzo, śmierdzi mocno. Mam też bydlęcy. To na koniec zimy kupiłam za grosze. A tu dziś pojawiłam się też na targu. I zobaczcie. Aksamitki takie kupiłam. Mam swoje siewki. Co prawda do kwitnienia im daleka droga. Więc chciałam już mieć trochę koloru. Ale zgadnijcie, za ile złotych to cudo zostało kupione. Ta aksamitka. 2 złote. Taki krzaczek. Bardzo niedrogo uważam. Oraz ta. Również 2 złote. A tak to były po 4, po 5.
pelargonie po 8, po 10 zł. Te takie niewysokie. I jeszcze kupiłam Astry Mix. Patrząc po liściach, starałam się typować, by kolory były różne kwiatów, ale to jest loteria. Również 2 zł. 5 wzięłam. Z mojego wysiewu z astrów tylko w kolorze żółtym wykiełkowały. No zobaczymy, co z tego będzie. A tu podróbcia odpoczywa. Boi się freci. Bacznie obserwuje przeciwniczkę. Tak? No. Och, jaka jestem kochana. Tak, się boję. Ale umiem też syczeć. Fik. No dobra. A tu mam kalele, które nie wykiełkowały. Tak, kalele, które nie wykiełkowały. Jakieś dalie, ale widzę, że tu jedna dalia wykiełkowała. Hura! Numer 33 nosiła. Nie pamiętam koloru, a te niestety już nie kiełkują i pewnie już nie wykiełkują. O, kotki dwie. I Mrusia przyszła, przybiegła, a podróbcia do niej wystartowała. No, chodź Mrusiaczku, przywitaj się i pożegnaj. Powiedz, cześć, jestem Mrusia, rozbójniczka. Kochane wszystkie trzy. I podróbcia. Oj, służka ci się przyczepiła, koleżanko. Tu z szyszki. O matko, i tu. No miał. Miał. Tak umiesz? Przepraszam. Zazdrośnica. Tak, taka zazdrośnica. O inne kotki jesteś. Au. No. Aj. No dobra. A filmik zakończę czymś, co zakwitło w tym buszu samosiejek nagietek. Taki piękniutki. Z 5 odmian było wysiane w zeszłym roku. Dziś zobaczyłam ten kwiat. O! Fredkę gonisz? Zaraz ci Fredka tu pokażę. Frecia, kto to cię pogonił? Kto to pogonił? Podróbcia? Ty. Musicie w zgodzie żyć. Dziewczyny. Cii. No. Kć. Podróbuś. Ej, cyrki z nimi. I mamy Mrusię. No i tak. Takim sympatycznym widokiem kończę. Tu piękny rarytasik. Nagietek będzie, kwitu też. Wszystkiego dobrego, udanego sezonu. A ja będę wrzucała zaległe filmy, które były nagrywane z nasadzeń. Chyba nie będzie to po kolei. Zobaczę. Udanego weekendu życzę Państwu.